Euro24 to specjalista w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych. Realizujemy usługi transportowe z niezawodną szybkością, odpowiadając na indywidualne potrzeby każdego klienta oraz zapewniając ciągły monitoring i koordynację zlecenia. Specjalizujemy się w realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zamówień, zawsze kładąc nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz niezachwiane bezpieczeństwo przewożonych towarów. Załadunek. Zasady BHP. Bezpieczeństwo załadunku to nasz priorytet, który jest również wymagany prawnie, aby uniknąć uszkodzeń towarów. Euro24 stosujemy się do europejskiej normy oraz dokumentu Europejskie wytyczne w sprawie najlepszych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego. To gwarantuje, że każdy ładunek jest zabezpieczony z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi standardami EN 12-195-12-011. Niezbędne środki ochrony osobistej. Kierowcy zobowiązani są do posiadania i do okazania swoich środków ochrony osobistej, gdy zostaną o to poproszeni przed wjazdem na teren załadunku lub rozładunku. Niezbędne minimum środków ochrony osobistej to okulary ochronne, kask, kamizelka, rękawice ochronne odporne na przecięcia, obuwie ochronne. Stan pojazdu i wyposażenie. W Euro24 dbamy o to, by nasze pojazdy były utrzymywane w sposób gwarantujący bezpieczne warunki pracy. Skrzynia ładunkowa powinna być mocna, stabilna, dobrze utrzymana, bez brakujących lub uszkodzonych elementów. Ponadto powinna być czysta, zamknięta i sucha, aby zapewnić optymalne warunki dla przewożonych towarów. Obowiązkowe jest stosowanie pasów zabezpieczających. Mogą to być pasy włókna syntetycznego. Liczba tych elementów powinna być wystarczająca do bezpiecznego i skutecznego zamocowania ładunku. Kierowcom nie wolno zeskakiwać ze skrzyni ładunkowej, otwierać ani zamykać dachu w niebezpieczny sposób, przechodzić pod ładunkiem. Przed rozpoczęciem transportu kierowca obowiązkowo powinien zabezpieczyć, zapiąć i naprężyć wszystkie mocowania bez względu na długość trasy. Na skrzyni ładunkowej nie wolno pozostawiać żadnych niezabezpieczonych materiałów. Zasady bezpiecznego kierowcy. Zakładaj kamizelkę odblaskową. Przestrzegaj ograniczenia prędkości. Przed rozpoczęciem jazdy skontroluj oświetlenie pojazdu i stan techniczny. Rozpocznij załadunek tylko wtedy, gdy pojazd i skrzynia ładunkowa są odpowiednio przygotowane. W czasie załadunku pozostań poza strefą manewrową wózka. Zawsze zabezpiecz ładunek. Wyposażenie pojazdu. Pasy zabezpieczające minimum 20 sztuk. Maty antypoślizgowe minimum 28 metrów, używane pod towary podatne na przesuwanie. Kątowniki ochronne minimum 40 sztuk. Chronią towary przed uszkodzeniem przez pasy zabezpieczające. Belki naburtowe 2 sztuki. Koła zapasowe 2 sztuki. Jedno do naczepy i jedno do ciągnika. Łańcuchy na koła. Skrzynka ADR wyposażona. Trójkąt ostrzegawczy. Okulary ochronne. Latarkę beziskrową. Maskę. Łopatkę i pojemnik na odpady ADR. Preparat do płukania oczu. Zapasowe baterie do latarki. Sorbent mineralny. Folia magnetyczna oraz apteczka, metrówka, kask ochronny, okulary ochronne, kamizelka odblaskowa, buty ochronne, rękawice, klucze, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, gaśnica. Procedura przyjęcia pojazdu przez kierowcę. Kierowca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia stanu pojazdu przed wyjazdem. Należy sprawdzić stan paliwa oraz płynów eksploatacyjnych, stan techniczny opon, prawidłowe przypięcie naczepy do ciągnika, prawidłowość przewodów hydraulicznych i elektrycznych między ciągnikiem a naczepą, oświetlenie pojazdu, poprawne zapięcie plandeki, poprawne zapięcie pasów spinających, poprawne zamknięcie drzwi, komplet dokumentów na podstawie protokołu w aplikacji Inspecto. Obowiązek konsultacji z dyspozycją.
Kierowca nie ma uprawnień do podejmowania decyzji związanych z transportem bez wcześniejszej konsultacji z dyspozycją. To dotyczy zarówno etapu przedzaładunkowego, jak i procesu załadunku. Jeśli istnieje potrzeba otwarcia bramy, kierowca powinien bezpośrednio skontaktować się z dyspozycją. Dokument CMR. Kierowca jest odpowiedzialny za wypełnienie dokumentu CMR zarówno przed, jak i w trakcie załadunku. Dokument ten musi być podpisany przez osobę odbierającą towar. Deklarację ładunku niebezpiecznego. W przypadku przewozu towarów ADR kierowca odbiera dodatkowy dokument DGN. Kierowca ma obowiązek sprawdzić zgodność dokumentacji z załadowanym towarem. Wymagane jest wysłanie skanów dokumentów oraz zdjęcia załadowanego towaru do dyspozycji Euro 24. Przygotowanie naczepy do załadunku. Prawidłowe zapinanie plandeki. Plandeka powinna być dobrze naciągnięta i spięta wszystkimi pasami. Prawidłowe odpinanie plandeki. Proces podnoszenia dachu. Są 4 możliwe poziomy podniesienia dachu. Każdy z nich umożliwia podniesienie dachu o kolejne 5 cm. Podczas podnoszenia dachu drzwi muszą być otwarte. Aby podnieść dach, należy najpierw odblokować zawór do pozycji otwartej, a następnie użyć dźwigni, by ustawić dach na żądaną wysokość. Żółte okienko to podgląd poziomu dachu w danym momencie. Czynność podnoszenia należy powtórzyć przy każdym z 4 narożników. Jest także ważne, aby podnieść kłonicę na ten sam poziom co dach. Żółte oznaczenie wskazuje miejsce, w którym kierowca powinien ustawić blokadę kłonicy, aby uniknąć ugięcia szyny dachu. Na przykład na 3. poziomie dach jest podniesiony o 15 cm. Proces zwijania dachu. Proces zwijania dachu rozpoczyna się od podniesienia tylnego daszka, a następnie pociągnięcia linki w dół, co zwalnia bolce i umożliwia zwinięcie dachu. Ważne jest, aby pamiętać, że linka służy tylko do zwolnienia blokady i nie należy za nią ciągnąć podczas odsuwania dachu. Składanie dachu jest możliwe poprzez pociągnięcie zewnętrznej zielonej taśmy. Prawidłowe odsuwanie i zwijanie boku. Podczas zwijania boku należy zwrócić uwagę na prawidłowe schowanie języczka plandeki. Obowiązkowe zapięcie pasów spinających. Przed zamknięciem drzwi, niezależnie czy naczepa jest pusta czy załadowana, kierowca ma obowiązek zabezpieczyć tylny portal naczepy poprzez zapięcie pasów. Zabezpieczenie załadowanego towaru. Zabezpieczenie opon rozpoczyna się od umieszczenia pasa w uchwycie mocującym. Następnie pas przewlekany jest przez górną, drugą belkę stalową, zawsze za belkami, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Dalej pas przepinany jest przez przeciwległą, 5. belkę. Po powrocie do uchwytu pas zamykany jest klamrą. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy pas jest odpowiednio napięty. Proces ten powtarzany jest dla pasa znajdującego się po przeciwległej stronie. Zabezpieczanie beczek. Beczki umieszczane są na antypoślizgowych matach, co zapobiega ich przesuwaniu. Następnie należy przełożyć pas przez kątowniki położone na krawędziach beczek i upewnić się, że jest on odpowiednio napięty. W razie potrzeby, dla dodatkowego zabezpieczenia, kierowca może zastosować belkę naburtową, stosując podobną procedurę dla beczek Mauser. Zabezpieczanie profili aluminiowych. Kierowca powinien na krawędziach umieścić kątowniki zabezpieczające. Następnie zabezpiecza towar 2 pasami, które przypina przez kątowniki na przeciwległą stronę towaru, dokładnie je naprężając. Podobnie należy postąpić w przypadku zabezpieczenia płyt gipsowo-kartonowych. W przypadku towarów miękkich, podatnych na uszkodzenie przez pas jako dodatkowe zabezpieczenie, należy zastosować kątowniki. W celu zabezpieczenia towarów kartonowych należy zamocować 2 belki zabezpieczające, następnie przez wcześniej ułożone kątowniki przeciągnąć pasy zabezpieczające i za pomocą klamry je odpowiednio naprężyć. Po zakończonym załadunku kierowca jest zobowiązany do zabezpieczenia tylnego portalu, zapinając i odpowiednio napinając pasy. Instrukcja bezpieczeństwa dotycząca przewozów na terytorium Wielkiej Brytanii. Po załadunku kierowca ma obowiązek dokładnie sprawdzić wnętrze pojazdu, czy plandeka nie jest uszkodzona lub dziurawa oraz stan linki celnej. Kierowca ma obowiązek dopilnować,
aby została założona ponumerowana plomba. Numer plomby musi być odnotowany w liście przewozowym CMR. W przypadku, gdy załadowca nie założy plomby, kierowca ma obowiązek założenia własnej plomby i odnotowania tego w liście przewozowym CMR. Zalecane postoje na parkingach strzeżonych. W drodze do Wielkiej Brytanii wskazane jest parkowanie na parkingach strzeżonych, a w wypadku postojów w odległości mniejszej niż 1 km od Calais i Dunkierki należy z nich bezwzględnie korzystać. Po załadunku, o każdym postoju oraz przed wjazdem do strefy kontrolnej Wielkiej Brytanii lub wjazdem na prom w kierunku Wielkiej Brytanii, kierowca zobowiązany jest do skontrolowania, czy plandeka nie jest uszkodzona, czy linka celna nie została uszkodzona lub przecięta, czy plomba nie jest naderwana i ponownie zaczepiona, czy kłódka jest poprawnie zamknięta, czy plandeka na dachu nie jest uszkodzona lub przecięta. Fakt, że trudno jest otworzyć lub zamknąć kłódkę, może sugerować ingerencję osoby trzeciej. Lista kontrolna bezpieczeństwa. Po wykonaniu wszystkich czynności kontrolnych kierowca ma obowiązek uzupełnić listę kontrolną bezpieczeństwa pojazdu. W razie stwierdzenia przez angielskie służby celne przewożenia nielegalnych imigrantów przez kierowcę, dokument ten wraz z delegacją będą służyć jako dowód. Kontrola. Kierowca zgodnie z listą ma obowiązek dokonać kontroli. Naczepy wewnątrz, plandeki pod kątem uszkodzeń, zewnętrznych pojemników, podwozia, linki celnej, plomby oraz kłódki, numeru plomby, kabiny. Kierowca powinien także odnotować kontrolę dokonaną przez osoby trzecie. W przypadku podróży przez Calais, Coquelles lub Dunkierkę, ostateczna kontrola powinna zostać przeprowadzona przed wjazdem do strefy kontroli w Wielkiej Brytanii. W razie korzystania z innego portu należy dokonać kontroli bezpośrednio przed wjazdem na prom. W przypadku podwójnej obsady obowiązuje zasada, gdy jeden kierowca oddali się od pojazdu, drugi powinien pozostać przy pojeździe. Jeżeli kierowca stwierdzi wtargnięcie imigrantów do ciągnika samochodowego lub do naczepy, nie wolno mu podejmować prób pozbycia się intruzów na własną rękę. Powinien natychmiast powiadomić najbliższy komisariat policji oraz dyspozycję Euro 24.